Sometimes I feel like I talk and I don't even think what I'm talking about. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dla tych, którzy jeszcze tutaj nie byli, ja nazywam się Kornelia i jestem byłą cabin crew, a obecnie mieszkam w Singapurze. I właśnie ruszam z kolejną serią, która będzie pokazywała moje doświadczenia jako cabin crew. A dzisiaj chcę rozmawiać na temat negatywów pracy jako cabin crew, ponieważ takowe również się pojawiają. I takim pierwszym, podstawowym negatywem pracy jako cabin crew na pewno będzie bardzo intensywny trening. I słuchajcie, ten intensywny trening, on jest naprawdę bardzo intensywny. To jest skondensowany ogrom wiedzy w tylko 2 miesiącach. Jest pełno egzaminów i jest pełno nauki. Oczywiście jest ten szpan i poznaje się tych swoich batchmate'ów i tworzy się pierwsze przyjaźnie. Na pewno jest to bardzo ekscytujący okres, ponieważ to jest pierwszy okres, który odbywa się po przyjeździe do Dubaju. Trzeba przejść przez ten trening, zanim zacznie się latać, także te emocje jeszcze bardziej się budują. Ale na pewno sam trening, o którym zrobię osobne wideo, można traktować również jako coś negatywnego, ponieważ bardzo dużo ludzi nie potrafi znieść tej presji i po prostu rezygnuje już na samym wstępie, już w samych tych 2 miesiącach, ponieważ naprawdę nauki jest bardzo dużo, presja jest bardzo duża, no nie jest to lekkie doświadczenie na pewno. Drugim takim negatywnym aspektem pracy jako cabin crew jest ryzyko chorób psychicznych związanych z izolacją oraz przemęczeniem. Nie wiem, czy możecie słyszeć grzmoty, ale właśnie burza tutaj nadeszła i bardzo mocno pada. Ryzyko związane z chorobami psychicznymi oraz związanymi z przemęczeniem oraz izolacją jest bardzo szerokim i bardzo poważnym problemem, jaki zachodzi w środowisku cabin crew. A to ze względu na to, że podróżujemy, bardzo dużo czasu spędzamy w samotności, nasi znajomi też podróżują, więc bardzo często się wymijamy, w hotelach jesteśmy sami, wychodzimy z innymi osobami oczywiście, ale generalnie ten czas nasz na odpoczynek jest w izolacji, w zamknięciu. Dla mnie osobiście Ta cała kwestia izolacji właściwie była czymś pozytywnym, ponieważ ja nauczyłam się spędzać czas sama ze sobą i wcześniej, zanim wyprowadziłam się do Dubaju i zanim zaczęłam pracować jako stewardessa, muszę Wam przyznać, że nie było dla mnie to takie łatwe, żeby być sama ze sobą przez dłuższy czas. Musiałam wychodzić do ludzi, musiałam rozmawiać, musiałam się spotykać 1 dzień bez wychodzenia z domu. To była drama, to było po prostu nie do przyjęcia i czułam się jak ostatni wyrzutek społeczeństwa. A na pewno praca i taka konieczność bycia sama ze sobą nauczyła mnie, jak czuć się dobrze w swoim towarzystwie i faktycznie nie potrzebować codziennie jakiejś duszy do towarzystwa. Ja i tak jestem duszą towarzystwa i teraz tutaj mam w drugą stronę, ponieważ przez COVID-a jest jeszcze trudniejsze. I teraz to ja naprawdę chciałabym mieć jakieś grono znajomych, z którymi mogę posiedzieć, ale w Dubaju, gdzie było zupełnie przeciwnie, że było pełno ludzi dookoła mnie, jak byłam w domu, jak byłam na miejscu, to w momencie, kiedy wylatywałam albo kiedy ludzie się rozlatywali i musiałam zostać sama i być wyizolowana przez jakiś tam okres czasu, to nauczyło mnie właśnie w tą dobrą stronę. Dla mnie osobiście ta izolacja była bardzo dobrą lekcją, ale wiem, że nie wszyscy znoszą to dobrze i czasami popadają w różne problemy. No i kolejną rzecz wyjaśniam, przemęczenie. Praca cabin crew nie jest łatwa. Nikt nie zakłada, że to jest tylko zakładanie uniformu, uśmiechanie się i lecenie z punktu A do punktu B, ponieważ praca cabin crew jest brudna, jest męcząca. Także pierwszą rzeczą jest to, że w takiej pracy cabin crew lata się dniami i nocami w tom i z powrotem. Bardzo często towarzyszą temu jeszcze jakieś opóźnienia, które dodatkowo wydłużają ten czas. A że jest to samolot, to nie da się zrobić sobie przerwy, wyjść i odsapnąć. Jesteś zamknięty w tym samolocie od punktu A do punktu B. No i nie ma opcji, no bo przecież z samolotu nie wyskoczysz. Także w
tym przypadku jest bardzo męczący fakt samego latania i tego, że czas podróży uzależnia Cię od tego, jak dużo czasu spędzasz w samolocie. Jeśli są opóźnienia, a takowe są bardzo często i osoby, które podróżują, wiedzą, że loty mają opóźnienia bardzo często, no to ten czas pracy on się wydłuża i nic nie da się tym faktem zrobić. Jeśli jest to nocny lot, który zajął bardzo dużo czasu, to naturalne dla człowieka jest, że bardzo ciężko jest znieść takie opóźnienia, a jeśli te opóźnienia zdarzają się przynajmniej raz w tygodniu, czy bardzo często, no to niestety, ale jest to w pewnym momencie bardzo odczuwalne. No i w takiej sytuacji wyobraźcie sobie, że macie lot o 7 rano. No i takie to normalne, prawda? Niektórzy zaczynają pracę 7:30. No nie jest to nic nadzwyczajnego. W życiu cabin crew bardzo rzadko zdarza się, że wychodzi się z pracy po 8 godzinach, ale zaczynać pracę na taką godzinę, budzić się na taką godzinę to nie jest żaden wyczyn, prawda? Ale zazwyczaj w takim przypadku briefing zacznie się o 5 rano. Z czego, jeśli Wasz dojazd do headquarter zajmuje przynajmniej 20 minut, pół godziny było tak w moim przypadku, no to musicie dojechać tam 10 minut wcześniej, czyli to jest już jakieś 40 minut, no bo w życiu cabin crew na czas to jest już spóźnione. Do tego musicie obudzić się przynajmniej o 3 rano, żeby uszykować się na lot, bo nie możecie olać makijażu albo iść w mokrych włosach. Musicie ulizać włosy, mieć odpowiedni ubiór, odpowiednią prezencję i wszystko musi pasować standardom. Także musicie obudzić się gdzieś o 3 rano i wierzcie mi, jeszcze w dodatku, jeśli nie możecie zasnąć wieczorem, a bardzo często to się zdarza, że ze zmęczenia Wasze ciało już odmawia nawet snu, To macie ochotę strzelić sobie w łeb. I ja naprawdę miałam tyle razy ochotę strzelić sobie w łeb. o 3 nad ranem, wiedząc jak długo zajmie mi lot, że jest to niewyobrażalne. Także przez właśnie zmiany strefy czasowej i taki jakby zarys dnia pracy, że Wy zaczynacie pracę niby o 7 jest lot, który zajmie Wam 8 godzin, ale Wy już na miejscu musicie być tak naprawdę 2 godziny wcześniej, a jeszcze do tego te 2 godziny wcześniej musicie być na miejscu, ale macie furę szykowania i nawet jeśli przygotujecie sobie coś tam poprzedniego dnia, no to sam make-up i włosy, one zajmują bardzo dużo czasu. Także tylko mówię, a nie daj Boże jeszcze nie przygotujecie sobie zapasowej pary rajstop i podrzecie sobie paznokciami, albo zapomnicie pomalować paznokci, a będziecie mieć uniform check. Także no, to jest kolejny minus i mam nadzieję, że zobrazowałam Wam dość konkretnie, z czym to się je. Okej, no to przejdźmy do kolejnego powodu, do kolejnego minusu pracy jako cabin crew. Kolejnym minusem, znaczy to nie są minusy, to ja bym powiedziała, że to są bardziej takie challenge, dress code. Generalnie cabin crew nie powinny farbować swoich włosów na inny kolor niż ich naturalny albo doczepiać rzęs. No i są to rzeczy, za które mimo, że cabin crew to robią, to mogą zostać zaraportowane i paść w tarapaty. To nie jest jakieś częste zjawisko, no ale jeśli trafi się na jakiegoś służbistę, to może się to zdarzyć. Kolejną rzeczą z manualu jest to, że paznokcie na loty musisz mieć pomalowane na kilka konkretnych kolorów. Nie mogą być niepomalowane w ogóle. Mogą być pomalowane na bezbarwny, French, czerwony albo nude. Co jest cała gama kolorystyczna, jaką cabin crew ma do wyboru. I o ile jakaś cabin crew maluje sobie paznokcie lakierem, to jeszcze jest ok, no bo może sobie przecież pomiędzy lotami zmieniać ten kolor z kolorowego z jakichś innych kolorów na te, które są dozwolone. Ale jeśli robisz sobie jakieś żele czy hybrydy, no to już jest trudniej. No i w takim przypadku jesteś ograniczony do kilku kolorów. Ja na przykład malowałam sobie bezbarwną odżywką przez cały czas. No i mężczyźni nie pozostają pominięci, bo na przykład mają obowiązek golenia się na gładko, na loty, czyli nie mogą przyjść na lot w za krótkich włosach, w za długich włosach bądź nieuczesanych. I nie mogą przyjść na lot nieogoleni. Faceci mogą mieć wąsa, ale nie mogą mieć brody.
Więc bardzo dużo facetów wraca do takich wujkowych wąsików i noszą sobie takiego wuja pod nosem. No i niestety co drugi dzień muszą się golić i nie może być takiego ponocnego zarostu, czyli facet generalnie musi się ogolić rano przed lotem. Wydaje się, że dla kobiet czesanie i malowanie jest dość dużym wyzwaniem, to dla mężczyzn golenie się przed każdym lotem o tej 3 rano. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być ciężkie i nie możecie ominąć miejsca, bo za to też może być raport, że nie spełniasz jakby norm standardów uniformu. W manualu jest więcej rzeczy, które musiałyby być przestrzegane, jest więcej takich wizerunkowych kwestii poruszonych, ale ja tutaj poruszyłam takie, które mogłyby być odebrane jako takie największe wyzwania z tych wszystkich rzeczy, które trzeba spełniać jako cabin crew na duty, na służbie, bo nikogo nie obchodzi to, jak wy wyglądacie, jak nie jesteście rozpoznawani jako firma. Firma obchodzi to, jak jesteście rozpoznawani na lotach, ale są pewne rzeczy, których nie przeskoczycie w życiu prywatnym, poza pracą, jak na przykład kolor włosów, czy kolor paznokci w momencie, kiedy chcecie sobie zrobić hybrydy. Dlatego właśnie poruszam tutaj ten dress code, ponieważ niektóre rzeczy, takie jak na przykład sztuczne rzęsy, czy tak naprawdę operacje plastyczne są niedozwolone, no ale to też się zdarza, jest bardzo powszechne i dziewczyny robią sobie bardzo dużo operacji plastycznych, które gdzieś tam są powiedziane, że nie są dozwolone. No i tatuaże, oczywiście w Emirates są dozwolone tatuaże, dopóki nie są widoczne w uniformie, ale też są inne linie lotnicze, które nie dopuszczają w ogóle tatuaże. Kolejny punkt to nadużywanie władzy przez przełożonych oraz trudni klienci. I nie ma co ukrywać, jest to cudowna praca, ale też zarąbisty trening osobowościowy, ponieważ bardzo wiele razy zdarza się, że pasażerowie bądź przełożeni, którzy czują, że mogą, że mają taką władzę, wyładowują na cabin crew swoje frustracje, no i kończy się na tym, że taka cabin crew po prostu kończy płacząc gdzieś w toalecie, bo presja jest tak silna, a też firma sama w sobie ma tyle polityk, że ta biedna dziewczyna ma perspektywę tych pasażerów, ta biedna dziewczyna, ona tak naprawdę, czy chłopak, ma niewiele do gadania. Jedyne co może zrobić, to po prostu wziąć waszą frustrację na siebie i się wyryczeć, bo naprawdę nie ma innej drogi, która by jakby stanęła za nią, albo którą ona mogłaby nagiąć, bo naginając procedury nagina tak naprawdę własną karierę, własną pracę. Okej, kolejny. No i teraz to jest już konkretny minus, ponieważ nie wybierasz, gdzie latasz i możesz skończyć z całym miesiącem turnaroundu. I generalnie jest coś takiego jak ten system bidowania, gdzie można bidować o loty, czyli wchodzi się do takiego systemu i aplikuje się, wybiera się, chyba tam było 6 pozycji, gdzie chcielibyście polecieć, więc możecie sobie to wybrać i generalnie jest coś takiego jak priority group, czyli taka grupa, która jakby wskakuje na wyższą pozycję z miesiąca na miesiąc, no i jesteście w tej pierwszej grupie, to jakby teoretycznie macie największe prawdopodobieństwo dostania tego kierunku, w który chcielibyście polecieć. Nie zawsze to się udaje, nie zawsze udaje się dostać taki lot, o który bidowaliście. Bardzo często się zdarza, my bidowaliśmy z Gotamem o te same kierunki, to zdarzało się tak, że dostawaliśmy i wymijaliśmy się, czyli jak ja wracałam na przykład z Singapuru, bo chcieliśmy przylecieć do Singapuru razem, ja wracałam z Singapuru, to on leciał do Singapuru, no i tak to też się rozjeżdżało. Jest też ten system swapów, ale my próbowaliśmy przez cały rok swapować, żeby lecieć razem, lecieliśmy razem 3 razy, także sami możecie zobaczyć, jak ten system czasem działa. Też fakt faktem, Gotam miał wizę do Stanów, ja nie miałam, także to jest jedna różnica, która zmieniała postać rzeczy w naszym przypadku, no bo jak on miał lot do Stanów, jest to ULR, więcej kasy, więc tak za bardzo nie próbował zamieniać z takich kierunków. No i jak już się zamieniacie, no to wiadomo, że na coś gorszego, nie na coś lepszego, bo nikt nie chce oddawać dobrych kierunków. Czasem możecie mieć szczęście, jeśli macie na przykład wolne, a ktoś chce polecieć do domu wcześniej i chce sobie zamienić ten lot, no to może się zdarzyć, że coś fajnego będziecie w stanie ugrać, ale to jest takie triki. To nie jest wcale takie łatwe, że o zamienię się. Są też szczęściarze, ale no nie wszyscy. Okej, przejdźmy do kolejnego punktu. Kolejny punkt to mało czasu na layovera. No i przy normalnych lotach jest to 24 godziny, przy dłuższych lotach jest to 48 godzin. No i w takim przypadku to jest czas,
Dla cabin crew na odpoczynek, na odespanie, na regenerację. To nie jest czas na zwiedzanie, imprezowanie i chodzenie na zakupy. W oczach firmy, no ale wiadomo, jeśli pracujesz jako cabin crew, chcesz iść zwiedzać, więc bardzo często zdarza się, że takie cabin crew, one po prostu poddają swój własny odpoczynek dlatego, żeby pójść pozwiedzać, bądź zrobić zakupy, bądź coś zobaczyć. I wierzcie mi, tyle razy wydarzyło się to mi, że poddawałam jakby własny sen, żeby iść coś zwiedzać. Bardzo często zdarzało się, że miałam lot, który był okrutnie długi i byłam okrutnie zmęczona i tylko omijałam łóżko szerokim łukiem, bo wiedziałam, że jak się położę, to zasnę. Brałam zimny prysznic i jeszcze przełamywałam tą godzinę zero, która sprawia, że twoje ciało się wyłącza, bo jesteś zmęczony, i szłam zwiedzać i szłam oglądać tylko jakaś kawa, jakiś energetyk, cokolwiek, żeby tylko podtrzymać siebie na chodzie. I potem spałam w nocy na następny dzień, albo budziłam się bardzo wcześnie rano, żeby iść pozwiedzać, bo był lot później i też odsypiałam w domu już te godziny i trzymałam się na końcu lotu, żeby tylko nie zasnąć podczas lądowania, bo za to można stracić pracę. Generalnie w takiej sytuacji zdarzało się to mi, bardzo dużo osób to robiło i ja na przykład opanowałam bardzo dobre skille spania w różnych pozycjach, w różnych miejscach, potrafię spać na stojąco. No i ostatni już punkt takich minusów jest to, że jakby w pozytywach możecie sobie zobaczyć, poruszałam temat mieszkania i teraz w przypadku takich mieszkań nie wiecie, z kim traficie. Może być tak, że traficie do mieszkania z kimś, z kim nie do końca klikniecie i będziecie się porozumiewać. Ja najpierw trafiłam z współlokatorami, z którymi nie do końca czułam vibe w mieszkaniu, więc zmieniłam mieszkanie na nieco inne i z dwóch współlokatorek zmieniłam na jedną i to była taka Sofia z Serbii, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Kliknęłyśmy i bardzo dobrze się dogadywałyśmy, bardzo fajnie prowadziłyśmy dom i było naprawdę super, nie mam na co narzekać, ale słyszałam historie od dziewczyn, które nie klikały albo miały kompletnie szalone współlokatorów. W czasach COVID-a zamknęli w ogóle możliwość przeprowadzki, więc niektórzy ludzie naprawdę byli zamknięci, utknęli z takimi osobami, z którymi nie do końca się dogadywały. Nie nagrało mi się zakończenie, także witam Was dzisiaj, kolejnego dnia. Proszę dajcie mi znać, co myślicie na temat tych minusów pracy cabin crew. Czy dla Was podróżowanie jest warte tego typu wyrzeczeń, a może macie jakieś swoje spostrzeżenia, które wrzucilibyście do tego worka negatywów pracy jako cabin crew, negatywów pracy dla Emirates, ponieważ wiadomo, co firma to inna polityka. No i klasycznie żebra o suby, żebra o lajki. Pamiętajcie, że zasięgi same się nie zrobią i potrzebuję Was, żebyście mi w tym pomogli. Buziaczki, pa pa! Wszystko. No i teraz dodatkowo like this you are just extending me having to wait for you. Oh shit.